Fabuła The Isle. Tak, to zdecydowanie jedna z największych tajemnic tej gry. I w dzisiejszym odcinku zrobię coś, czego jeszcze nikt nie dokonał na polskim YouTubie. Omówię całą znaną fabułę The Isle Legacy i przedstawię teorię na jej temat. I tak, zdaję sobie sprawę, że za granicą pojawiły się już takie filmy omawiające fabułę The Isle. Tak na polskim YouTubie będzie to chyba pierwszy taki film. Przed tym jednak, jak przejdę do omawiania fabuły, musicie wiedzieć o jednej rzeczy. Chodzi mi o to, że fabuła tej gry jest naprawdę niejasna. Fabuła tej gry jest opowiedziana w inny sposób niż w innych grach survival, tak jak Subnautica, Ark czy The Forest. The Isle. By poznać fabułę, trzeba analizować trailery, rozpracowywać kody, szukać wskazówek w samej grze oraz siedzieć na streamach twórców, którzy czasem powiedzą coś na temat fabuły. To powoduje, że poza grą trzeba śledzić także Discord oraz YouTube, by poznać całą fabułę The Isle. A do tego twórcy czasem wysyłali zaszyfrowane wiadomości, które trzeba było odszyfrowywać, by dowiedzieć się więcej. A nawet to może nie wystarczyć, ponieważ mimo tego, że fabuła The Isle Legacy jest już zamknięta, to dalej nie wiemy wszystkiego. Generalnie, jeżeli chodzi o sposób szukania fabuły w The Isle, to można to porównać do różnego rodzaju serii ARG, z tą różnicą, że The Isle nie wykorzystuje prawdziwego świata do opowiedzenia fabuły. Jednak cała reszta w postaci zagadek, analizy filmów, klatka po klatce oraz analizy tego, co powiedział twórca, się zgadza. Sama fabuła gry jest niejasna, dlatego czasem będę wypełniał luki w historii za pomocą teorii wymyślonych przez fanów, które częściowo zostały potwierdzone przez twórców. Tak więc zapraszam do oglądania tego spóźnionego specjala na 100 subów. Generalnie omawianie fabuły The Isle rozpocząłem od odpowiedzenia na pytanie, kiedy dzieje się akcja gry. Z zapisków, które mamy, można wywnioskować, że czas akcji to końcówka XX wieku oraz początek XXI wieku. Wskazują na to daty widziane w archiwach korporacji. Natomiast drugim ważnym pytaniem jest, kto w ogóle tworzy te dinozaury. Otóż korporacją, która za to odpowiada, jest Apollo Engineering, w skrócie AE. Jej logo możemy zauważyć, gdy logujemy się do gry. Sama korporacja przed dinozaurami zajmowała się genetyką i była molochem na skalę światową. W jakiś sposób udało jej się za pomocą właśnie genetyki wskrzesić dinozaury. Nie wiemy jednak, w jaki dokładnie sposób udało jej się je wskrzesić. Jednak możemy podejrzewać, że dinozaury zaczęto klonować dzięki tajemniczej maszynie nazwanej replikatorem. Jednak o tym, czym ta maszyna jest, powiem więcej później. Kolejną ważną sprawą jest wyjaśnienie, po co korporacja tworzyła te dinozaury. Nie jesteśmy tego pewni, jednak można od razu wykluczyć próbę stworzenia parku jurajskiego, tak jak to było w parku jurajskim. Ponieważ nie mamy żadnych informacji o żadnym parku rozrywki, a i sama wyspa nie zdradza, by był to kompleks rozrywkowy. Natomiast mamy wiele innych informacji, które pokazują, że dinozaury były projektem badawczym. Wskazują na to budynki, które wyglądają jak kompleksy badawcze, a do tego dochodzą także różnego rodzaju zapisy rozmów między pracownikami oraz zapisy z badań, które mówią wprost, że był to projekt badawczo-naukowy. Same dinozaury posiadają nadajniki, co można zauważyć, gdy zginiemy. Wtedy widzimy parametry dinozaura, takie jak puls serca, co wskazuje, że każdy dinozaur na wyspie jest monitorowany przez korporację. Generalnie wyspy, na których dzieje się akcja gry, wyglądają właśnie jak rezerwaty z murami, które miały chronić ludzi od dinozaurów. Same wyspy, z tego co wiem, zostały kupione przez korporację lata temu, jednak nie wiemy, gdzie te wyspy się znajdują. Z urywków raportów wiemy, że każdy gatunek miał swój własny wybieg, na którym był on monitorowany oraz sprawdzany. Obecnie jednak większość tych ośrodków jest opuszczona lub kompletnie zniszczona. Taki stan rzeczy utrzymywał się jednak dość krótko, bowiem korporacja w pewnym nie do końca znanym momencie zaczęła eksperymentować nad mutacjami dinozaurów. Nie znamy dokładnej daty, kiedy to się stało, ale możemy być pewni, że miało to miejsce przed 2004 rokiem. I radzę wam zapamiętać tą datę, bo przyda się później. Osobiście stawiałbym, że prace nad mutacjami dinozaurów rozpoczęły się pomiędzy 1998 a 2002 rokiem. Jednak przechodząc dalej,
powiedziałbym, jakie mutanty tworzyła korporacja Apollo Engineering oraz postaram się opisać każdy z rodzajów. Generalnie rodzajów mutantów, a dokładniej szczepów stworzone przez korporację Apollo było 3. Hyperendocrine, Neurotenic i Tisoplastic. Każdy ze szczepów posiadał unikalny zestaw umiejętności charakterystycznych tylko dla niego. Ich dokładny proces tworzenia oraz cel, do jakiego zostały stworzone, nie jest w pełni znany. Jednak o tym opowiem, gdy omówię każdy ze szczepów. Szczep Hyperendocrine, w skrócie Type H. Opis szczepu. Obiekty hyperendocrine charakteryzują się znacznie większymi rozmiarami od swoich naturalnych odpowiedników. Największe z nich mogą przekazać nawet 40 ton masy. Oczywiście wraz z masą pojawia się także ogromna siła, która pozwala im z łatwością niszczyć mury, budynki czy przegryzać samochody i inne kawałki metalu. Gatunki, nad którymi prowadzono badania typu H, było kilka. Zaliczały się do nich Utahraptor, Carnotaur, Tyrannosaur, Spinosaur i Giganotosaur. Największy z nich, Spinosaur, mógł ważyć nawet 50 ton, a najmniejszy z nich, Utahraptor, ważył ponad 2 tony. Carnotaur natomiast wielkościowo nieznacznie przewyższał naturalnego Tyrannosaura Rexa. Natomiast Tyrannosaur i Giganotosaur mogły przekraczać nawet 40 ton masy. Skóra obiektów hyperendocrine była bardzo wytrzymała. Była odporna na wszelkiego rodzaju broń ręczną, broń palną. Skóra była także ognioodporna oraz mało wrażliwa na rakiety i inne wybuchy. Hyperendocrine, jak sama nazwa mówi, oznacza hipermetabolizm. To powodowało, że wszelkiego rodzaju obrażenia odniesione w walce, w tym także złamania czy oderwane kawały mięsa, regenerowały się we błyskawicznym tempie. Jednak skutkiem ubocznym tego metabolizmu był niepohamowany głód. Przez tę dolegliwość obiekty hyperendocrine musiały cały czas polować, ponieważ brak pokarmu przez więcej niż kilka godzin powodował zgon obiektu. Śmierć głodowa to w zasadzie jedyna konwencjonalna metoda na utylizację obiektów hyperendocrine. Kolejną charakterystyczną cechą tego szczepu jest wzmożona agresja, która powoduje, że obiekty typu H zabijają wszystko na swojej drodze. Dodatkowo osobniki tego typu, mimo swoich rozmiarów, są bardzo szybkie. Ich prędkość dochodzi do nawet 50 km na godzinę. Generalnie widać, że szczep hyperendocrine skupia się na aspekcie brutalnej, niepohamowanej siły i agresji. Z dodatkowych cech indywidualnych może wymienić ruchomą dolną szczękę, która może rozkładać się na boki. Zaobserwowano ją u okazów Hypergiganotosaur oraz Hyperspinosaur. Hyperspinosaur nie ma z tym większych problemów, jednak Hypergiganotosaur ma wadę genetyczną, która powoduje, że każde rozwarcie paszczy na boki powoduje złamanie kości szczęki. Kolejną cechą indywidualną jest wzmożona inteligencja, którą zaobserwowano u Hyperuthraptora. Jego podwyższony iloraz inteligencji pozwala mu na otwieranie drzwi oraz prymitywne używanie przedmiotów. Kolejnym szczepem stworzonym przez Apollo Engineering jest Neurotenic, w skrócie Type N. Można go opisać jako bardzo obcy szczep. Obiekty Neurotenic wyglądają w bardzo obcy sposób. Można wręcz rzec, że wyglądają jak kosmici, jednak są to ziemskie stworzenia. Ich wielkość nieznacznie przewyższa ich naturalne odpowiedniki, dlatego też obiekty Neurotenic nie polegają na brutalnej sile, tak jak Hyperendocrine. Z cech, które posiada ten szczep, może wymienić bardzo wysoki iloraz inteligencji, który najprawdopodobniej przewyższa nawet ludzką. Kolejną ciekawą cechą jest telepatia, która powoduje, że osobniki Neurotenic są w stanie porozumieć się z każdym stworzeniem na wyspie. Gdy Neurotenic poluje, używa swojej telepatii, by zmylić i przestraszyć ofiarę, mącąc jej głowie i wytwarzając różnego rodzaju halucynacje. Kolejną umiejętnością, którą posiadają tylko osobniki Neurotenic, jest możliwość kontrolowania pogody. Dzięki tej zdolności mogą oni wytwarzać mgłę czy burzę z piorunami praktycznie na zawołanie. Inną, bardzo niebezpieczną umiejętnością jest wytwarzanie fal EMP, które mogą kompletnie wyłączyć sprzęt elektryczny w promieniu kilometra. Ostatnią charakterystyczną cechą szczepu Neurotenic jest jego układ dźwiękowy, który powoduje, że Neurotenic może wydawać różne odgłosy, w tym także odgłosy ofiar, dinozaurów lub ludzi. Do szczepu Neurotenic kwalifikuje się Neurospinosaur, Neurotyrannosaur oraz Neurogiganotosaur. Jednak możemy podejrzewać, że w planach były także stworzenie innych osobników Neurotenic, takich jak Carnotaur czy Suchomimus. Widać, że szczep Neurotenic koncentrował się na inteligencji i mąceniu w igłach ofiar z pomocą umiejętności, które ten szczep posiada.
trzecim i zarazem ostatnim szczepem był Tisoplastik, w skrócie Type T. Ten szczep koncentrował się na szybkości, zwinności i wytrzymałości. Głównymi cechami tego szczepu była ogromna prędkość połączona z niebywałą zwinnością i ogromną wytrzymałością, dzięki której osobniki Tisoplastik mogły biegać przez długi czas. W zasadzie Tisoplastik jest przeciwieństwem Hyperendocrine, ponieważ Hyperendocrine charakteryzował się brutalną siłą i brakiem elementu zasadzki. Natomiast Tisoplastik to szczep skupiający się na atakach z zaskoczenia. Umiejętnością, która im w tym pomaga, jest kamuflaż, który pozwala obiektom wtopić się w otoczenie i bezszelestnie poruszać się po powierzchni. Kolejną cechą jest wytwarzanie jadu oraz wysoce żyjącego kwasu, który mogą pluć na odległość lub fizycznie wstrzykiwać do organizmu ofiary dzięki zębom jadowym oraz kolcom, którym jest pokryte całe ich ciało. Osobniki ze szczepu Tisoplastik są zazwyczaj nieco mniejsze od swoich naturalnych odpowiedników, natomiast są od nich o wiele zwinniejsze i szybsze, a dzięki truciźnie są w stanie zabić większość zwierząt za pomocą zaledwie jednego ukąszenia. Z potwierdzonych obiektów mamy tylko jeden, Tisoplastik rex, jednak możemy przypuszczać, że były prowadzone badania także nad stworzeniem innych osobników tego szczepu, np. Carnotaurem czy Spinozaurem. To, co tutaj przedstawiłem, to prawie wszystkie znane informacje o wszystkich szczepach, jakie stworzyła korporacja Apollo Engineering. No właśnie, prawie wszystkie informacje, ponieważ nie wspomniałem o jeszcze jednej ważnej informacji. Pamiętacie, jak mówiłem o 2004 roku i że to ważna data? Mam nadzieję, że pamiętacie, bo to właśnie w tym roku rozpoczęto eksperymenty na ludziach, które doprowadziły do powstania trzech tajemniczych stworzeń: Hyperendocrine Kolos, Neurotenic Echidna i Tisoplastik Żniwiarz. Każdy z nich był swego rodzaju ostateczną formą każdego ze szczepów i przy okazji są to także najpotężniejsze okazy z każdego szczepu z najbardziej rozwiniętymi cechami. Hyperendocrine Kolos jest większy i silniejszy od Hyperendocrine Rex i z łatwością może pokonać nawet Puertasaura. Neurotenic Echidna to najinteligentniejsza forma szczepu Neurotenic, która najprawdopodobniej może nawet kontrolować inne istoty za pomocą siły umysłu. Natomiast Tisoplastik Żniwiarz jest najszybszy i najzwinniejszym ze swojego szczepu. Ich wygląd jest iście groteskowy, zwłaszcza Echidny, która nie ma twarzy. Tutaj przy okazji pojawia się pierwsze nazwisko, ponieważ Tisoplastik Żniwiarz został stworzony przez dr Rodrigo Vega. Z tego co wyczytałem, to dr Rodrigo Vega stworzył 12 osobników, a pierwszy osobnik powstał dokładnie 7 września 2004 roku. Stąd też moje przypuszczenia, że to w tym roku rozpoczęto eksperymenty na ludziach. Jednak po co korporacja tworzyła te stworzenia? Generalnie część osób uważa, że był to projekt militarny, jednak to nieprawda, ponieważ nie mamy o tym żadnych wzmianek ani w raportach, ani gdziekolwiek indziej. Więc po co je tworzono? Odpowiedź jest dość prosta. Otóż z tego co znalazłem, korporacja tworzyła te szczepy, by stworzyć idealny organizm, który będzie idealnie dostosowany do każdych warunków. I z tego co wiemy, to prace nad tym organizmem dalej trwają, chociaż jest kilku kandydatów na to miejsce. Jednak nie uprzedzajmy faktów i przejdźmy do następnego wątku, którym jest geneza tych stworzeń. Generalnie nie jest wiadome, jak dokładnie powstały te szczepy, ale Donnelly napisał kiedyś, że na wyspie istnieją rośliny, które posiadają w sobie geny Hyper, Neuro i Tiso, co może wskazywać, że albo korporacja stworzyła te rośliny, albo zwierzęta mutanty powstały właśnie z tych roślin. Chodzi mi o to, że korporacja mogła użyć genów tych roślin do stworzenia zwierząt mutantów i mimo tego, że ma to sens, to jednak jest to tylko teoria na temat tego, jak mogły powstać mutanty, więc nie należy brać tego za pewną informację. Kolejnym ważnym wątkiem, którym się teraz zajmę, są lokacje. Chodzi mi tutaj o Atrium B, Atrium C, Tartarus, Olympus i Gateway. Generalnie z tego co można zauważyć, to ogromną ilość nawiązań do mitologii greckiej. Chociażby sama nazwa korporacji. Apollo Engineering ma w swojej nazwie Apollo, co jest imieniem Boga w mitologii greckiej. Do tego dochodzi jeszcze protokół Hades, który też jest nazwany od imienia Boga. Natomiast nazwa Olympus to w greckiej mitologii nazwa na siedzibie bogów, a Tartarus to swego rodzaju greckie piekło. Teraz wyjaśnię, czym są te miejsca w uniwersum Yale oraz do czego one służyły.
Atrium B było miejscem, w którym prowadzono badania nad wodnymi stworzeniami, takimi jak modazaury i pleciozaury. Z ekranów ładowania wiemy, że w pewnym momencie Atrium B stało się placówką badawczą nad szczepem Neurotenik. Z tego samego ekranu wiemy, że każdy personel, który wejdzie w kontakt z obiektami Neurotenik, ma zostać zneutralizowany, co wskazuje na to, że do Atrium B przetransportowano echidnę, która potrafi kontrolować umysły. Kolejne jest Atrium C. To miejsce, gdzie badano pterozaury i próbowano je odtworzyć. Z ekranów ładowania wiemy także, że doszło nam do pewnego incydentu, który spowodował kompletne zaniechanie prac nad pterozaurami aż do odwołania. I tutaj warto wspomnieć, że jeden z ekranów ładowania potwierdza, że były prowadzone badania nad hyperendocrine pterozaurami, co może wskazywać, że istnieje hyperendocrine cat cell coat. Nad tymi badaniami sprawował władzę dr Chance, który jest kolejną postacią, którą znamy z nazwiska. Jednak po tajemniczym incydencie zaniechano badań nad hyperquetzalem. Osobiście uważam, że tym zdarzeniem mogła być ucieczka pterozaurów z Atrium C, w tym także ucieczka hyperquetzali. Jednak nie jest to pewne. Ostatecznie wiemy też, że po tym, gdy zaniechano badań nad pterozaurami, jakiś czas później Atrium C stało się ośrodkiem badań nad szczepem hyperendocrine, którego okazy zwężono do tyranozaura, gigantozaura, spinozaura i utahraptora. Olympus. Generalnie trudno jest jednoznacznie powiedzieć, co to jest, jednak warto wspomnieć, że kiedyś na Twitterze, a obecnie na Xie, istniało takie konto jak Olympus Transmitter. Z tego konta twórcy The Yale wysyłali różne zakodowane wiadomości oraz informacje o protokołach, np. protokół Hades, a to daje przesłanki, by uważać, że Olympus to stacja dowodząca całą korporacją, wydającą rozkazy i informacje na temat poszczególnych projektów badawczych. Tartarus. To miejsce, gdzie są przetrzymywane najpotężniejsze obiekty stworzone lub pozyskane przez korporację Apollo. Ze stworzeń, które się tam znajdują obecnie, można wymienić Hyperendocrine Colossa, Matriarchę, o której opowiem później, oraz w późniejszym etapie fabuły trafi tam także Echidna. Z tego co znalazłem, to Tartarus znajduje się w Gateway. Tak, Gateway była już w Legacy, na długo przed ogłoszeniem Evrimy i nowej mapy. I o tyle, że w lore Evrimy Gateway to nieoficjalna nazwa tej mapy, to w lore Legacy Gateway naprawdę może być mapą, na której znajduje się Tartarus. W takiej sytuacji te wielkie kopuły, które widzimy na wyspie, to jest właśnie Tartarus. I to właśnie w tych kopułach są zamknięte najpotężniejsze stworzenia, jakie wyprodukowało Apollo Engineering. Jednak jest to tylko moja teoria, ponieważ nigdy nie zostało sprecyzowane, czym jest Gateway w lore Legacy. Wiemy tylko, że Gateway to łącznik między Tartarem a całą resztą, więc uważam, że mogła to być wyspa lub archipelag wysp. Operacja Inferno polegała na przejęciu aktywów korporacji Phoenix przez korporację Apollo. I tutaj zatrzymałbym się i porozmawiał o tym, co to jest w ogóle korporacja Phoenix, ponieważ jest to ważne. Otóż mam dla was pytanie, czy znacie taką grę jak Primal Carnage? Tak, chodzi mi o tą strzelankę z dinozaurami. Otóż okazuje się, że być może uniwersum The Isle i uniwersum Primal Carnage to samo uniwersum, w którym Apollo Engineering walczy z korporacją Phoenix o władzę, aktywa i stworzenia. Warto wspomnieć, że Phoenix jest też ogromnym molochem na skalę światową, który tak samo jak Apollo zajmuje się genetyką. Ale wracając do operacji Inferno. Operacja ta miała polegać na odebraniu kilku aktywów od korporacji Phoenix przez korporację Apollo. Ostatecznie operacja przebiega pomyślnie, a aktywami, które pozyskało Apollo było Allfather, Thronebreaker, Alphonse i Nova Raptor. A człowiekiem, który pomógł korporacji Apollo przejąć te aktywa, był Lawrence Carter, który był przy okazji bardzo wysoko postawionym człowiekiem w korporacji Phoenix. Jest on także kolejnym dowodem na to, że uniwersum Primal Carnage i DA to samo uniwersum, jako że taka sama osoba występuje w obu tych uniwersach.
Więc jak widzimy, mamy tutaj do czynienia ze szpiegostwem korporacyjnym. Ale wracając do operacji Inferno. Tutaj wyjaśnię, czym są te aktywa. Więc pierwszym aktywem, które zostało przejęte przez Apollo, jest Allfather. Projekt Allfather miał być pierwszą próbą stworzenia idealnego organizmu, co częściowo się udało, ponieważ Allfather to Magna Tyrannus solus, który można nazwać potężniejszą wersją szczepu hyperendocrine. Z tą różnicą, że Magna Tyrannus nie potrzebuje tak dużo pożywienia jak obiekty Hyper. Zostaje nawet opisane, że Magna Tyrannus solus zabił Hyperendocrine Rexa, co pokazuje, że jest on silniejszy. Z tego co wiemy, to korporacja Apollo przyjęła dwa osobniki, B442 i B443. Kolejny jest Thronebreaker. I tutaj nie wiemy co to jest. Informacje o nim nigdy nie zostały podane, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić czym to jest. Kolejny jest projekt Alphonse i tutaj wiemy, że jest to próba stworzenia Quetzalcoatla. I tutaj przypomnijcie sobie to co mówiłem o Atrium C. Otóż Quetzal został tam stworzony i tam przeprowadzono na nim eksperymenty, by stworzyć Hyperquetzala. Jednak nie wiemy czy to się udało, bo doszło tam do tajemniczego incydentu, po którym zaniechano prac nad pterozaurami. Natomiast Novaraptor to jest połączenie wszystkich znanych dromaeozaurów z domieszką genów mutantów, które miały sprawić, że Novaraptor będzie idealnym dromaeozaurem. Sama operacja, mimo tego, że się udała, to jednak są też szkody, ponieważ podczas tej operacji zniszczono Atrium C i Atrium B. I tutaj zatrzymałbym się i posegregował to, co już wiemy o lore. Wszystkie aktywa zabrane od Phoenix były gdzieś trzymane. Zakładam więc, że w Atrium C był trzymany Quetzal, natomiast Thronebreaker był trzymany w Atrium B. Magna Tyrannus solus natomiast był trzymany w Tartarze, a Novaraptor mógł trafić do Tartaru tak samo jak Magna Tyrannus lub zostać przeniesiony w inne miejsce. I to, co teraz powiedziałem, jest moim przypuszczeniem, nie licząc tego, że Quetzal był w Atrium C. Ale spróbuję wam teraz wyjaśnić sytuację za pomocą mojej teorii. Otóż wiemy, że podczas operacji Inferno została zniszczona Atrium C i Atrium B. I moja hipoteza jest taka, że Atrium C początkowo stworzyło Quetzala, na którym pracowali, by stworzyć Hyperquetzala. Sam Quetzalcoatl natomiast powstał dzięki aktywom, które udało im się wykraść od korporacji Phoenix. Następnie doszło do pierwszego incydentu, który spowodował, że wszystkie pterozaury uciekły na wolność, a to spowodowało, że Atrium C zamknęło pracę nad pterozaurami. Wtedy Atrium C zostało przebudowane w placówkę, która badała szczep hyperendocrine. Tam początkowo zostały przetransportowane wszystkie osobniki hyperendocrine, a w późniejszym czasie przetransportowano tam także dwa okazy Magna Tyrannus solus. Tam, na skutek jakichś niedociągnięć, doszło do przełamania systemów bezpieczeństwa przez Magna Tyrannusy, które zaczęły niszczyć kompleks, co ostatecznie doprowadziło do walki między Magna Tyrannusem a Hyperendocrine Rexem. Tą walkę wygrał Magna Tyrannus, jednak mimo to cała placówka została kompletnie zniszczona. Najprawdopodobniej doszło do eksplozji, która kompletnie zniszczyła kompleks. W ten właśnie sposób projekt Allfather został zakończony fiaskiem, jednak mimo to udało się pobrać próbki martwych osobników. Natomiast jeśli chodzi o Atrium B, które także zostało zniszczone podczas operacji Inferno, to generalnie moim zdaniem mogło to być związane z Thronebreakerem, ponieważ jako, że nie mamy o nim żadnych informacji, to uważam, że mógł on zostać przetransportowany do Atrium B, gdzie najprawdopodobniej się wybudził i zniszczył ten kompleks, co spowodowało kompletne zaniechanie prac nad wodnymi stworzeniami oraz tymczasowe wstrzymanie prac nad Neurotenic, który także się tam znajdował. A uważam tak, ponieważ o Thronebreaker i wodnych zwierzętach nie wiemy nic. Wiemy tylko, że wodne zwierzęta były w Atrium B i moim zdaniem nie mamy o nich żadnej informacji, ponieważ Atrium B zostało kompletnie zniszczone, przez co nie ocalały żadne pliki o tych zwierzętach. Przez te dwa incydenty, mimo że operacja Inferno generalnie się udała, tak poszczególne odłamy tej operacji już się nie udały. I przez to obiekty Hyperendocrine i Neurotenic, które przeżyły zniszczenie Atrium, zostały przetransportowane do Tartaru. Ale czy na pewno wszystkie przetransportowano? Tutaj pojawia się moja druga teoria. Mianowicie, co jeśli Atrium C to ta wielka kapuła na wyspie Vifri,
która w grze wygląda jakby jeszcze pracowali nad pterozaurami, ale po incydencie korporacja Apollo mogła przebudować tą w kopułę podobną do tych, jakie widzimy na wyspie Gateway. Następnie, gdy wydarzał się incydent z Magna Tyrannusem, który kompletnie zniszczył Atrium C, to wszystkie obiekty Hyper Endocrine albo zginęły, albo uciekły na wolność. W takiej sytuacji można by było wyjaśnić, dlaczego nie ma ludzi na wyspie, ponieważ wszyscy uciekli przed uwolnionymi szczepami. W późniejszym czasie natomiast korporacja wróciła na wyspę i wyłapała zbiegłe szczepy oraz pobrała próbki martwych osobników. Jednak na wyspę już nie wróciła, zamiast tego transportują wszystko do Tartaru. Na taki zbieg wydarzeń wskazują te ekrany ładowania, które pokazują, że najpierw doszło tam do jednego incydentu z pterozaurami, przez co wstrzymano pracę nad nimi, a do obiektu przetransportowano obiekty Hyper. Natomiast później doszło do kolejnego incydentu, który spowodował, że trzeba było ewakuować personel oraz przenieść obiekty Hyper z Atrium C do innego miejsca, który moim zdaniem jest Tartarus, ponieważ to właśnie tam są trzymane najpotężniejsze stworzenia. I to właśnie tam znajduje się Hyper Endocrine Kolos, Echidna i Matriarcha. Niestety nie wiemy, gdzie znajduje się Disoplastic Żniwiarz. Skoro jesteśmy przy Tartarze, mogę teraz wyjaśnić, czym jest Matriarcha, czyli tajemniczy projekt stworzenia idealnego organizmu przez korporację Apollo. Jednak zanim o niej opowiem, muszę wam powiedzieć o procesie powstawania tej fabuły. Chodzi mi o to, że gracze byli aktywnymi uczestnikami tej fabuły. To gracze rozszyfrowali kody, które wysyłał Apollo Transmitter oraz oficjalne konto Yale. A gdy już to rozszyfrowali, otrzymali taki tekst, który jest rozmową między człowiekiem a sztuczną inteligencją. I to z tego tekstu brałem wiadomości, które wam przedstawiłem w filmie, takie jak przebieg operacji Inferno, czy to, że Atrium C i B zostało zniszczone. Skoro już to wiedzie, przyszedłbym teraz do urywku tego tekstu, w którym pisze: stworzyłem w Tartarze całkowicie przystosowany organizm. Kiedy inny profil zostanie ukończony, matka ponownie rozmieści się w obserwowalnych obszarach Tartaru w celu działania. Niewłaściwe jest nazywanie tego dinozaurem, ale nie nadałem mu nazwy. Mamy więc tutaj kilka informacji, zaczynając od pierwszej. Kiedy profil zostanie ukończony? Czym jest ten profil? Generalnie z tego co wiemy, to jest to jeden z graczy. Chodzi mi o to, że każdy gracz w grze ma własny profil, który jest niekompletny, jednak tylko jeden z nich stanie się kompletny i wtedy Matriarcha zostanie przeniesiona w inną część Tartaru. Tutaj pokażę wam jeszcze jeden tekst z ekranu ładowania. Wynika z niego, że Matriarcha jest bardzo inteligentna oraz że ma potomstwo. Jednak czym ona w ogóle jest? Nie wiemy. Generalnie nie mamy żadnego oficjalnego rysunku tej istoty. Wiemy jednak, że Matriarcha to ostateczna, idealna istota, która zaadoptuje się do każdego środowiska. Początkowo jest ona mała, wielkości pterodaktyla, jednak z czasem ma potencjał, by urosnąć do rozmiarów większych niż puertazaur. W takiej sytuacji Matriarcha byłaby największym zwierzęciem w grze, a znamy te informacje dzięki Olympus Transmitter, który stale informował graczy o tym, co się dzieje. Jedną z rzeczy, które przekazywał, był także protokół Hades i warto tą nazwę zapamiętać na później. Jednak wracając do Matriarchii. Na całe szczęście mamy fanowskie rysunki od osoby, która nazywa się Tapwing i tymi rysunkami właśnie się teraz zajmiemy. Jak można zauważyć, Matriarcha zaczyna od bardzo małego zwierzęcia żywiącego się krwią. Dzięki tej krwi Matriarcha dostaje DNA obcych istot i za pomocą tego właśnie DNA, pobranego w ten sposób, Matriarcha zaczyna rosnąć i modyfikować swój własny genom. W ten sposób przechodzimy do drugiego stadium, w którym to Matriarcha przypomina Pteranodona. W tym stadium głównym pożywieniem jest pokarm stały w postaci mięsa. Z zaobserwowalnych zmian może wymienić rozbudowę tkanki mięśniowej i szkieletowej oraz wyprodukowanie dodatkowych kończyn. Rozmiar także się zwiększył. Trzeci stage pokazuje, że Matriarcha zmieniała się w Utahraptora. Zanikły jej skrzydła, a w miejscu skrzydeł wyrosły silne, umięśnione kończyny pozwalające na wspinaczkę. Można także zaobserwować, że posiada język podobny do tego, jaki posiadają węże, co wskazuje, że Matriarcha widzi podczerwieni. Kolejny stage to Tyrannosaur Matriarcha, który powiększył swoje rozmiary jeszcze bardziej. Jego kończyny są jeszcze dłuższe i grubsze, a jego siła jest znacznie większa.
Generalnie, z tego co wiemy, to matriarcha dostosowuje się do każdego środowiska, pochłaniając DNA innych zwierząt. Dlatego też matriarcha wygląda tak podobnie do dinozaurów, ponieważ ona, zjadając te dinozaury, sama się nimi staje, pobierając od nich najlepsze cechy. W ten właśnie sposób matriarcha może stać się największym zwierzęciem w uniwersum Yale, jeśli tylko zje największe zwierzęta. To jest właśnie ten idealny organizm, do którego stworzenia dążyła korporacja Apollo. Zaczynając na szczepach, potem Magna Tyrannus i Operacja Inferno, aż w końcu udało im się stworzyć idealny organizm. Obecnie matriarcha znajduje się w Tartarus, czyli tym obiekcie, gdzie są trzymane najpotężniejsze obiekty korporacji Apollo. Z tego co wiemy, są tam prowadzone badania nad matriarchą, jednak nie wiemy na czym dokładnie polegają. Możemy jednak założyć, że głównym celem tych badań jest modyfikowanie matriarchy tak, by była jeszcze bardziej idealna. Kolejnym tematem, który muszę poruszyć, są kanibale i tubylcy wyspy. Bowiem dawno temu Dondi na jednym ze streamów powiedział, że jest to samo. I że istoty, które widzisz po lewej, to są tubylcy tej wyspy będący kanibalami. Natomiast istota po prawej stronie to jest coś kompletnie innego, czego nazwy Dondi nie zdradził. Wiemy także, że tubylcy mieli zostać dodani do DA Legacy i wraz z nimi miała zostać dodana mechanika budowania. Jednak ja nie będę się nad tym dzisiaj rozwodził i przejdę dalej do replikatora. Z tego co wyczytałem, replikator to maszyna będąca sztuczną inteligencją, której głównym zadaniem jest uczenie się, pobieranie informacji i tworzenie. Wiemy także, że tubylcy wyspy czczą replikator jak Boga i wrzucają do niego dary w postaci różnych rzeczy, dzięki czemu replikator może się cały czas uczyć. Dodatkowo Dondi na jednym ze streamów powiedział, że kanibale, inaczej tubylcy, poświęcają członków własnego plemienia jako ofiary dla replikatora, a czasem pojedynczy tubylec robi to dobrowolnie. I wbrew pozorom on wtedy nie umiera, ponieważ w momencie, gdy replikator zabierze takiego tubylca, to oczywiście najpierw go bada, ale później stworzy go na nowo, wypuszczając ulepszoną wersję człowieka, która będzie silniejsza i lepsza od swojego naturalnego odpowiednika. I to właśnie dlatego część tubylców wygląda jak zdemorfowani ludzie lub w ogóle nie wyglądają jak ludzie, ponieważ replikator stworzył ich na nowo i to dlatego część tubylców poświęca się dobrowolnie, ponieważ chcą zaznać ulepszenia. Warto wspomnieć, że to miała być mechanika w grze, polegająca na tym, że gdy grasz tubylcem i chcesz się ulepszyć, to zbierasz surowce i idziesz do replikatora. Tam dajesz mu te surowce oraz samego siebie. W zamian za to replikator tworzy cię na nowo, dając ci nowe możliwości. W grze przeskakiwałbyś po prostu z levela 1 na level 2. Wychodzi więc na to, że replikator i tubylcy wyspy żyją w symbiozie między sobą. Wiemy też, że replikator potrafi porozumiewać się z ludźmi i za pomocą tej umiejętności może wydawać rozkazy tubylcom. Sami kanibale natomiast stworzyli świątynię dla replikatora z wielką dziurą na środku, do której wrzuca się ofiary, które potem trafiają do replikatora. I tutaj mam kilka teorii o replikatorze. Moim zdaniem replikator został stworzony przez korporację Apollo Engineering i to właśnie dzięki replikatorowi udało się stworzyć dinozaury. Mutanty najpewniej nie, ponieważ wiemy, że dr Rodrigo Vega sam stworzył Tisoplastik żniwiarza. Poza tym wiemy także, że na wyspie istniały rośliny ze szczepami Hyper, Neuro i Tiso. I to najprawdopodobniej z tych roślin korporacja stworzyła szczepy, które następnie zostały wszczepione w DNA różnych zwierząt i ludzi. Jednak należy pamiętać, że to jest tylko moja teoria, a nie pewnik. Kolejną rzeczą, którą muszę wyjaśnić, są poszczególne fazy projektów. Chodzi mi o to, że Olympus Transmitter na Twitterze dawał informacje o fazach, które nastąpiły po operacji Inferno. Pierwszą fazą był Allfather. Jak wiemy, Allfather to Magna Tyrannus Solus, który był pierwszą próbą stworzenia idealnego organizmu. Ostatecznie projekt zawiódł. Kolejną fazą był Thronebreaker. O tej fazie nic nie wiemy, ponieważ wszystkie informacje o niej zostały uszkodzone lub skasowane. Trzecia faza to Alphonse. Polegała ona na stworzeniu pierwszego Quetzalcoatla oraz prawdopodobnie także na stworzeniu Hyperquetzala. Kolejną, czwartą fazą była replikacja i w zasadzie to tyle, co o niej wiemy. Osobiście uważam, że faza czwarta polegała na stworzeniu matriarchy, a sama matriarcha została stworzona przez replikator.
po tym, gdy replikator dostał próbki ze wszystkich zwierząt z 3 poprzednich projektów. Aczkolwiek to znowu tylko moje przypuszczenia, a nie pewnik. 5. fazą miał być protokół Hades, który Olympus Transmitter na bieżąco aktualizował, pokazując w ilu procentach faza 5 jest gotowa do prowadzenia. 6. faza natomiast to protokół Poseidon, o którym nie wiemy nic. I już nigdy się nie dowiemy, ponieważ fabuła The Yale powstała w 2018 i na początku 2019 roku. I jak pewnie wiecie, w 2019 roku Dondi uznał, że stworzy grę od nowa. W ten właśnie sposób Dondi wyrzucił całą starą wersję gry do kosza, a na jej miejsce wstawił Evrimę. I żeby nie było, mi się osobiście Evrima podoba o wiele bardziej niż Legacy. Ale Dondi przy okazji wyrzucenia Legacy do kosza wyrzucił także całe lore tej gry. I to nie tak, że on wyjaśnił, o co chodzi w tym lore. Nie, on je po prostu zostawił bez wyjaśnienia, po prostu je porzucił. I w dodatku usunął konto na Twitterze Olympus Transmitter, gdzie stale odliczano do rozpoczęcia protokołu Hades. I w ten sposób ostatnie kilka miesięcy rozwiązywania kodów, analizowania protokołów oraz tworzenia teorii od Yale zostało wyrzucone do kosza. I już nigdy nie dowiemy się, co to protokół Hades, jak zakończyły się badania nad Matriarchą, czy korporacja Phoenix zemści się na Apollo za kradzież aktywów. Tych rzeczy już nigdy się nie dowiemy, bo Dondi wyrzucił całe lore do kosza. I tak więc to, co przedstawiłem w tym odcinku, to jest cała wiedza, jaką znamy o lore The Yale Legacy. I od razu mówię, nie piszcie mi, bym zrobił taki sam film o The Yale Evrima, ponieważ lore Evrimy ja mógłbym streścić w mniej niż 5 minut. A jakby się uprzeć, to wystarczyłbym jeden short. Tak więc na tę chwilę nie zrobię filmu o The Yale Evrima i poczekam, aż twórcy gry w końcu zajmą się lore Evrimy na poważnie. Tak czy siak, w tym odcinku to już wszystko. Jakby co, to odcinek o Ankylozaurze będzie, tylko po prostu nie teraz, bo nie chcę cały czas tworzyć filmy tylko o concept artach. Na dziś to już wszystko, ja się z wami żegnam, to był odcinek o fabule The Yale Legacy.